Polska na światowej mapie deweloperów bez wątpienia błyszczy dość jasną gwiazdą. Produkujemy dużo i są to produkcje bardzo dobre. Mamy mnóstwo zdolnych ludzi, którzy chcą tworzyć gry. Nie musimy patrzeć pobłażliwym okiem na rodzimych deweloperów i wybaczać im błędy. Traktujemy ich na równi ze światowymi markami. I dobrze, tytułów z Polski wychodzi dużo, bardzo dużo. Starając się wspierać polski game dev, przedstawiam 10 nadchodzących polskich gier, na które czekam. Oczywiście wybrać 10 takich gier jest ciężko, bo tytułów jest masa, więc nie ukrywam, że myślę o jeszcze jednej lub nawet kilku częściach filmów w takim temacie. Tymczasem oto 10 polskich gier, na które czekam. Dying Light 2. O Dying Light 2 trochę przycichło ostatnimi czasy. Twórcy zapowiedzieli ambitny projekt, może miejscami nawet aż za ambitny i starają się chyba teraz z tych ambitnych zapowiedzi wywiązać. Niemniej parkour z zombie w końcu powstanie, pytanie tylko kiedy. Po cichu liczę, że będzie to w tym roku, ale czas pokaże. Przypomnijmy, Dying Light 2 to gra z otwartym światem, gdzie nasze wybory będą skutkować późniejszymi konsekwencjami. Oczywiście wszystko ponownie polane sutym sosem parkouru i walki z zombie. Te wybory i konsekwencje w otwartym świecie to bardzo odważny plan. Mam nadzieję, że twórcom w końcu uda się grę wyprowadzić na prostą i pokazać jakieś nowe gameplaye. Tak czy tak, Dying Light 2 obok Cyberpunka i Wiedźmina to nasz najlepszy towar eksportowy, więc jest na co czekać. Witchfire. Legendarny polski deweloper Adrian Chmielarz zapowiedział Witchfire już jakiś czas temu. Niestety nie do końca wiadomo, kiedy gra się pojawi. Tym razem studio The Astronauts postawiło na klimaty dark fantasy i strzelankę pierwszoosobową, gdzie jako prawdopodobnie inkwizytor zapolujemy na czarownicę. Choć z gameplayów ciężko jeszcze określić, czym będzie dokładnie gra, autorzy przebąkują, że będzie głównie nastawiona na strzelanie, a nie na fabułę, więc gra nie będzie miała cutscenek. Czy czeka nas duchowy spadkobierca Painkillera, przy którym także pracował Adrian Chmielarz? Nie wiadomo, niemniej na wczesnych wideo i screenach prezentuje się fantastycznie, dzięki zastosowaniu ponownie technik fotogrametrii. Czego by nie mówić o Adrianie Chmielarzu, trzeba przyznać, że ma nosa do dobrych i pamiętanych przez graczy produkcji. Zakładam się o lewą nerkę, że i tym razem Witchfire nie przejdzie niezauważone. Land of War. The Beginning. Strzelanki z czasów II wojny światowej ostatnio pokazują się dość rzadko. Poza tym zazwyczaj wałkują te same kampanie z bohaterskimi Amerykanami. Gdzieś zupełnie zapomina się o Polsce, która przyjęła na klatę pierwsze uderzenie. Ale nie zapomniało o tym nasze rodzime MS Games, które tworzy w pocie czoła strzelankę FPS, właśnie rozgrywającą się w pierwszych dniach wojny w Polsce. Twórcy ambitnie podeszli do sprawy i gra z filmów zapowiada się na takie nasze polskie Call of Duty. Cieszą ładnie wykonane miejscówki, na przykład Warszawy. Pojawi się możliwość pojeżdżenia i postrzelania czołgiem i oby to był Rudy 102. Wygląda na to, że MS Games wreszcie godnie przedstawi ten fragment polskiej historii, który w innych grach tego typu jest zazwyczaj pomijany lub zdawkowo przedstawiany w formie jednego fragmentu z czarno-białej kroniki. Nie wiem jak wy, ale ja chętnie przestrzelę hełm Niemieszkowi ze swojego wiernego Stena. Jest na co czekać, zwłaszcza, że jeśli autorzy dadzą radę, to czeka nas do ogrania kawał polskiej historii. Shadow Warrior 3. Flying Wild Hog widać, że z marką Shadow Warrior związało się na dłużej, bo zapowiedziano trzecią część. Ponownie przyjdzie nam się wcielić w Lo Wonga, który zmasakruje setki przeciwników w krwawym tańcu, nie przebierając w środkach. Już poprzednia część stawiała mocno na dynamikę i radochę z masakry. Spodziewam się, że i tym razem będzie podobnie. W dwójce przeszkadzały mi losowo generowane plansze. Mam nadzieję, że tym razem twórcy skupią się na dopracowanych miejscówkach już bez generatora lokacji. Nowością ma być kotwiczka, dzięki której dostaniemy się w trudno dostępne miejsca. Tak jak i poprzednio, tak i tym razem gra stawia na świetną i kolorową grafikę i całe tony przeciwników. Do tego zapewne dojdą niewybredne żarty Lo Wanga, który już wcześniej walił sucharami z rękawa jak z karabinu. Nowa generacja konsol da twórcom nowe możliwości pokazywania lejącej się na lewo i prawo juchy, odrywanych kończyn i co tam jeszcze sobie wymyślą. Radosna, nieskrępowana masakra w zmiksowanym japońsko-chińskim klimacie. Czego chcieć więcej? Last from Beyond.
Gra od Movie Games Lunarium to odważna gra przygodowa ze sporą dawką erotyzmu. Co ciekawe, jest to sequel wydanego w 2018 Last for Darkness. Twórcy jako inspirację podają trzech wielkich twórców: Lovecrafta, Beksińskiego i Gigera, co sprawia, że gra na filmach prezentuje się niezwykle efektownie i intrygująco. Tym razem bohater nękany wizjami dołącza do kultu ekstazy. Na rynku brakuje takich produkcji, z jednej strony odważnych erotycznie, z drugiej nie będących prostymi, wulgarnymi produkcjami liczącymi na rozgłos. Trailery pokazują, że nie tylko przyjdzie nam zgłębiać cielesność, ale i zagadki logiczne. Świetnie prezentują się stwory, jakie napotkamy na drodze. Klimat jest wyjątkowo ciężki i nie ukrywam, że takich gier trochę mi brakuje. Takich, które wychodzą poza strefę komfortu. Mam nadzieję, że Last from Beyond okaże się dorosłą produkcją bez epatowania bezsensownie cycem. Ja czekam, ale chyba będę grał pod kołdrą, żeby żona nie widziała. Cthulhu Book of Ancients. Gry na podstawie Lovecrafta łykam bez popity. Tym bardziej to miłe, gdy za temat bierze się polskie studio Simfabrik. W grze wcielamy się w detektywa poszukującego szóstki zaginionych dzieci. Akcja dzieje się w nieistniejącym Uniwersytecie Miskatonic, do którego Lovecraft bardzo często nawiązywał. W krótkim trailerze możemy też zauważyć tak charakterystyczne dla autora macki. Twórcy zapowiadają grę pierwszoosobową, zapowiada się straszna i ciekawa gra, choć niestety na tę chwilę ciężko powiedzieć coś o niej więcej. Niemniej nazwisko Lovecrafta od razu powoduje, że gra ląduje u mnie na liście do sprawdzenia. Tormentum 2. Od studia Oh No, twórcy świetnego Ciok, nadchodzi sequel Tormentum. Pierwsza część zachwyciła mnie pięknie rysowaną grafiką, która ze wszystkich gier, które jako inspirację podają Zdzisława Beksińskiego, była mu najbliżej. Tym razem przyjdzie nam wcielić się w twórcę gier, które w wyniszczonym technologią świecie stanowią jedyne ukojenie. Bohater chce stworzyć grę zamieszkiwaną przez stwory przekraczające inteligencję człowieka. Przyznam, że brzmi to intrygująco i miejscami fabułami przypomina dzieła Cronenberga jak Existence czy Videodrome, a to były jednak świetne filmy. Z opublikowanych screenów widać, że Oh No ponownie zaskoczy nas fenomenalnie rysowaną grafiką, choć przydałyby się trudniejsze zagadki niż te w części pierwszej. Niemniej, jeśli nie graliście w pierwsze Tormentum, polecam sprawdzić, chociażby dla tych rewelacyjnych teł. Jest na co czekać. Skopofobia. Jeszcze dobrze nie wybrzmiały echa świetnego The Medium od Bloober Team, a już wiemy, że powstaje kolejna produkcja krakowskiego studia. Skopofobia to lęk przed byciem obserwowanym. Choć idealnym miejscem akcji wydawałaby się orwellowska Oceania 1984 roku, autorzy umieścili grę w czasach wiktoriańskiej Anglii. Bohaterami są dzieci ukrywające się przed przemierzającym miasto ogromnym bazyliszkiem, który zmienia nieuważnych obserwatorów w kamienie. Choć gra ma potencjał na fajną singlową przygodówkę, twórcy postawili na asymetryczny multiplayer, gdzie gracze będą wcielać się w dzieciaki, a jeden z graczy w bazyliszka. Oczywiście same dzieciaki nie są bezbronne, mogą chować się w cieniu i odwracać uwagę potwora. Ostatnimi czasy asymetryczny multiplayer stał się dość popularny i wyszło wiele gier opartych na tym schemacie. Czy tym razem Bloober zaskoczy nas pozytywnie? Zobaczymy. Serial Cleaners. Pierwsza część Serial Cleaner była fajną grą, choć dla mnie dość schematyczna i prosta, ale fajny design graficzny i pomysł sprawił, że bez wahania zainwestowałem w fizyczną kopię gry, aby móc ją postawić na półce. Studio iFun for All pracuje nad drugą częścią. Akcja przenosi się tym razem do lat 90. Tym razem czyściciel nie jest jeden, ale jest ich 4, a ich historie łączą się i przeplatają. Twórcy zrezygnowali z prostej grafiki 2D na rzecz 3D, jednak nadal zachowując znany z poprzedniej części kanciasty styl. Z wczesnych materiałów oprawa oferuje całą masę fajnych detali. Sam trzon rozgrywki, jak podają twórcy, pozostanie bez zmian. Znów sprzątamy miejsca morderstw, korzystając z różnych przydatnych w tym niecodziennym fachu narzędzi, oczywiście przy okazji unikając policjantów. Pierwsza część symulatora Winstona Wolfa z Pulp Fiction bardzo mi podpasowała, patrząc na wczesne materiały z części drugiej, bez wątpienia zabawa również będzie przednia. Evil West.
Ponownie gra od Flying Wild Hog. Niestety nie za wiele o samej grze można powiedzieć, poza tym, że akcja będzie działa się na alternatywnym Dzikim Zachodzie opanowanym przez siły ciemności, a konkretniej wampiry. Bohater należący do sekretnej organizacji rusza odbijać świat z rąk sił nieczystych. Sam pomysł bardzo mocno przypomina Dark Watch, które mogliśmy zagrać swojego czasu na PlayStation 2 jak i Xboxie. Niemniej twórcy obok singla zapowiedzieli również rozgrywkę kooperacyjną. Dalej sporo ciekawych broni, jak elektryczna rękawica bojowa. Obok tego oczywiście tradycyjny, wierny sześciostrzałowiec. Póki co pokazano jedynie trailer, który prezentuje się nieźle. Polacy umieją w gry o Dzikim Zachodzie, co pokazał trzykrotnie Techland, a jako że ja uwielbiam te klimaty, tak więc gra bez żadnego ale wskoczyła właśnie na tę listę. Gier w Polsce powstaje multum, zapewne i ty masz swoje typy gier, na które czekasz. Podziel się nimi w komentarzu.